Kwestia makijażu czy zabiegów, które odbywają się, kosmetycznych zabiegów, które odbywają się w obrębie twarzy czy nawet powiek. Zasadą jest, że przed zabiegiem nie powinny być wykonywane tego typu zabiegi przynajmniej miesiąc przed. A tutaj pozabiegowo również unikamy wszelkich podrażnień w obrębie czy powiek, czy samego oka, stąd miesiąc to jest absolutne minimum, kiedy nie powinno się stosować żadnych zabiegów w obrębie oka. Jeżeli chodzi o kwestie kosmetyków, kwestie makijażu, tutaj sprawa jest już bardziej indywidualna, zależy od przebiegu i przebiegu tutaj leczenia i kontroli pozabiegowej. Często można już wracać do normalnej rutyny mniej więcej po 2-3 tygodniach od zabiegu. Jak pacjenci powinni funkcjonować po zabiegu? No tutaj przede wszystkim te zalecenia krótko po zabiegu są dosyć podobne, niezależnie od metody. Na pewno trzeba unikać pocierania oczu, szczególnie po zabiegu SBK LASIK. Trzeba unikać jakichkolwiek podrażnień, czy to chemicznych, pod postacią kosmetyków, szamponów, jakichś detergentów, czy jakichś dymów, czy podrażnień fizycznych typu jakieś urazy, tak? To wszystko niestety może wpłynąć na wyniki pooperacyjne, stąd trzeba bardzo uważać i w tym pierwszym okresie, a za taki uważam pierwszy tydzień po zabiegu, zdecydowanie trzeba poświęcić dużo uwagi, aby oczu nie podrażniać. Jeżeli chodzi o właśnie zalecenia pooperacyjne, tutaj zdecydowanie zalecenia różnią się między metodami. W przypadku metody SBK LASIK zdecydowanie należy ograniczyć aktywność fizyczną bezpośrednio po zabiegu. Tyczy się to właśnie szczególnie siłowni i sportów siłowych. W przypadku zabiegu Trans-PRK tutaj nie ma takich zaleceń. Tutaj krócej to trwa, praktycznie po tygodniu od zabiegu można już do takiej aktywności fizycznej wracać. Jeżeli chodzi o pracę z komputerem, tutaj wszystko zależy od szybkości rekonwalescencji, to jest indywidualne. Niemniej standardowo po zabiegach SBK LASIK jest to kwestia 2-3 dni, kiedy już można bezpiecznie z komputerem pracować. W przypadku zabiegu Trans-PRK raczej należy wstrzymać się do tygodnia od zabiegu. Kwestia podróży, jeżeli chodzi o kierowców, samochodem można prowadzić wtedy, kiedy widzenie jest na tyle stabilne, że pacjent czuje się pewnie za kierownicą. Jest to bardzo indywidualne. Po metodzie SBK LASIK następuje szybciej zdecydowanie i tutaj często kierowcy mogą szybciej usiąść za kółko. Natomiast w przypadku metody np. Trans-PRK jest to nieco dłuższy okres. Jest on indywidualny, natomiast średnio wynosi tydzień, maksymalnie do 2 tygodni. Ale tak jak mówię, jest to kwestia indywidualna. Samolotem jako pasażer można podróżować po metodzie SBK LASIK praktycznie po kilku dniach. Mówi się o 3-4 dniach. Niemniej raczej zalecam, aby to był przynajmniej tydzień od zabiegu. Kwestia oczywiście jest jeszcze tutaj inna, ponieważ kontrole po SBK LASIK są kolejnego dnia, więc tutaj można rzeczywiście wracać samolotem szybciej. Natomiast po zabiegu Trans-PRK odbywa się po tygodniu, więc tutaj trzeba na tą kontrolę się pojawić.